To co, Dorenda, ile twój plecak ważył? 18 kg. Ciężko ci z nim? Nie, na razie nie. Mój plecak, ostatnie ważenie to było 29 kg plus jeszcze ten podręczny, w którym są akurat rzeczy na drogę, jakieś owoce, kanapki, ale to dodatkowe 5 kg. Ruszamy za 15 minut i miejmy nadzieję, że zdążymy na godzinę 2 w nocy na pociąg. I że włączą klimatyzację. Ale co mamy w serwisie, powiedz? Na biletach tego nie ma, a jak kupiliśmy było, że mamy internet, klimatyzację, gniazdkę i muzykę. Podejrzewam, że muzyka będzie. Tak, a reszty jeszcze nie widzieliśmy. Gniazdek nie ma na pewno, internetu pewnie też nie będzie. Ostatnio jechałem też autobusem stąd, dokładnie z tego dworca do Kołomyi i do Lwowa mieliśmy 2 godziny opóźnienia. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, bo oznaczałoby to, że możemy nie zdążyć na nasz pociąg. Oj, słuchajcie, stało się tak, że nie zdążyliśmy na nasz pociąg. Dosłownie 15 minut spóźniliśmy się na dworzec w Lwowie. Pociąg odjechał, a wszystko dlatego, bo były straszne jakieś zamieszanie, korki na granicy. Tam po prostu nie jest zorganizowane. To jest jakaś masakra, tam się wszyscy pchają. No tego się nie da opisać, trzeba to po prostu znaczy samochody, przeżyć. nie ludzie. Tak. Samochody się... Ale też chodzą jacyś ludzie, trzymają kolejkę, nagle jakieś samochody bokiem podjeżdżają, to jest po prostu masakra. I wbiegliśmy na dworzec w Lwowie, było 15 po 2 w nocy. A nasz pociąg miał jechać o 2. O 2 no i nie ma go, nie? Patrzymy na rozkład, no bo jeszcze łudziliśmy się, że może ma jakieś opóźnienie czy coś, no ale nie, pojechał. No ale okazuje się, że był pociąg do Kijowa o godzinie 2:25. Który jedzie dużo szybciej, bo bez żadnych Postojów. Tak, ale to było już dosłownie 10 minut do odjazdu, no więc była duża kolejka do kasy, więc pobiegliśmy na peron i zagadaliśmy tutaj z panem prowadnikiem i nas wpuścił, no. Także jedziemy do Ale Kijowa. pierwsze 2 panie, które poprosiliśmy, nie puścili. Nie puściły. Mamy taką tablicę, możemy tutaj sterować różnymi, żeby wyłączać, włączać, ale nie będziemy tego robić. Jak się spało? A dobrze, właśnie piję kawkę. A ja herbatkę w bardzo ładnym kubku, jak zwykle. Tak, w ogóle jest bardzo luksusowy jest ten pociąg. Nie spodziewaliśmy się, że No bo znaleźli nam miejsca. Tutaj na dole spaliśmy. to się tak fajnie rozkłada i normalne łóżka. Co tam masz, Dorenda? Bieliarz z mięsem. Śniadanie. Śniadanko, tak? No. Dobre to jest? No, do mięsa jeszcze nie doszłam, ale ciasto jest dobre. Tak, świeże. Smażone takie. Gorące tylko. To pani, Można trzymać. pani obok to piecze. Akurat na śniadanie. Wydajemy naszą ostatnią kasę, Smażę. bo tutaj w tym bankomacie chcieliśmy wypłacić z karty Revoluta. Revolut, dobrze mówię, czy Revolut? Revolut, ale chcą jakąś prowizję, więc zaraz idziemy szukać następnego. Jesteśmy w Kijowie, koło dworcu. Mamy tu 2,5 godziny na przesiadkę do naszego pociągu. Dogoniliśmy go, ale pan prowadnik powiedział, że może się okazać, że nasze bilety sprzedali albo coś. Jak coś, to mamy iść do kierownika pociągu i poszliśmy do informacji się zapytać. Pani powiedziała, że te bilety są nadal ważne, mimo tego, że nie wsiedliśmy do pociągu w Lwowie. Miejmy nadzieję, że nikt nie zajął naszego miejsca. To nasz, nie? Tak, nasz. 11. Który wagon? 11. To nasz bilet, a tutaj na razie ludzie wychodzą. 11 wagon, musimy do tego wagonu wchodzić. Słuchajcie, udało się. Wchodzimy w ten sam pociąg, który nam wczoraj zwiał z Lwowa. Patrzcie się, tutaj dzieci jechały. Jest nabałaganione. Dość ostro. Zwinięcie. У меня рюкзак большой. Nie wierzę? Chyba ostatnia. Niska i górna, tak? Otwiera się? Już nie dalej. Może ty dasz radę. Ale najlepiej z plecakiem na plecach.
Dobrze, 5. Cała ta wycieczka, żeby zdążyć do tego pociągu w Kijowie, kosztowała nas po 600 hrywien. Ale był ładniejszy. Ale tamten był full wypad. Ja nigdy takim porządnym pociągiem jak tamten nie jechałem. Kupiejny, klimatyzacja, muzyczka grała, kawa, herbata, nie? Посеред Європи молода та сильна, стоїть гордо Україна, співуча і вільна. Її мова солов'їна на весь світ лунає, квітне у віршах, поемах, в душах визріває. Це моя Україна, найдорожча, єдина. Pewnie mnie słabo słychać, ale chciałem wam pokazać, jak wyglądają te ukraińskie kible. Słuchajcie, na mój gust ten kibel nie jest najgorszy, bo jest w miarę czysty. To ma takie okno, nie da się go wyrwać, ale przynajmniej coś chłodzi. Ale to, co mnie urzekło, chyba dlatego wziąłem tą kamerę, to jest ta szczotka na kawałku sznurka, żeby jej ktoś chyba przez okno nie wyrzucił. No i co? Lustro, kranik z wodą, jest wypas, bo jest mydło i jest wypas, bo jest papier toaletowy. To w ogóle jest już coś niesamowitego, bo można sobie tyłek podetrzeć. A teraz pozwólcie, że wyłączę kamerę, bo chcę się wysiusiać. Ти багата, це моя Україна, весна. Bo mam jedyne miejsce w tej naszej wnęce, gdzie troszeczkę wieje w twarz. Bo okno można było otworzyć sobie tyle. Серце серцю відчине, Кобзарева родина, це моя Україна. Гей, 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 гей. Za ile mamy ten autobus? Za niecałą pół godziny, nie? Tak, nie, no. No, pół godziny z Pół godziny, kawałkiem. 35 minut. Za 35 minut. O, dokładnie za 35 minut. Zacznijmy od nowa. Autobus mamy za 35 minut. A dokąd ten autobus? Do Lysyczańska. Nie, tam już do Markówki. A co tam będziemy robić w tej markowce? Łupać Jeść- stopę jeść do mar- granicy. jeść marchewki? Tak. Kupić wodę może. No. Stamtąd jeszcze 15 km do granicy będzie. I z 1000 do Nalczyka. Nalczyka pod Elbrusa. To No już jeszcze jest nie pod blisko. samego Elbrusa, ale już prawie. No i zdecydowaliśmy, że tutaj po prostu ten ostatnie kilometry w Ukrainie, czyli do granicy 140, pojedziemy autobusem, bo jest 5 godzina i tu w ogóle nie ma ruchu, jeżdżą tylko taksówki, więc byśmy pewnie musieli z 2-3 godziny stracić, zanim byśmy coś złapali, a tak to po prostu pojedziemy i będziemy tam za 2 godziny. Tak, i to jest bardzo skomplikowana trasa też Tak, do tej granicy, bo tam cały czas trzeba się odbijać w prawo, w lewo. Z tymi ciężkimi plecakami byłoby trudno. Słuchajcie, właśnie się udało, bo z wioski Markiwka, gdzie dojechaliśmy tą marszrutą, gość się zatrzymał i zabrał nas na stopa na samą granicę. To, co widzicie za mną, to jest granica. Trenda poszła po wodę, ale chyba jej się nie udało załatwić. Nie ma wody? Tu nigdzie nie ma. No to nic, będziemy szukać w Rosji wody w takim razie. Dobra, idziemy przez granicę, damy wam znać za chwilę. No, jesteśmy w Rosji, na stacji benzynowej. Udało się? Nie było problemów na granicy, wpuścili nas, pytali tylko dlaczego mieszkam w Polsce. Złapaliśmy już 2 stopy. Bez łapania. Tak, jeden to taki pan pszczelarz się po prostu zatrzymał, jak zobaczył nas, że jedziemy z plecakami. Mówi, ja kiedyś byłem taki jak wy, więc chodźcie. Ale potem całą drogę coś mówił, jakiś był trochę z lekkim ADHD, więc No, opowiadał. ja tak 20% rozumiałam może najwyżej z tego co mówił. Tutaj mówią w takim, tutaj po tamtej stronie granicy mówią w takim ciekawym języku. Nie wiadomo, czy to jest ukraiński, czy rosyjski.
No a po granicy jak wychodziliśmy z tego terenu, to tam taki Armianin pracował. No i jak Armianin, to od razu załatwił nam stopę. Jako żołnierz, taki, który Tak. ostatni wszystko sprawdza, taką karteczkę patrzy, że są wszystkie pieczątki, paszport ogląda. I on mówi, czekajcie, czekajcie, zaraz będzie maszyna czerwona jechać, czerwone auto, Tych poproszę, żeby nas żeby was wziął. do trasy podwieźli. W sumie jesteśmy blisko trasy. Tak. Dowiózł nas do tej stacji benzynowej i mi się wydaje, że to już jest trasa. Tutaj. Znajdujemy się na trasie federalnej, około 70 km od granicy, już na terenie Rosji. By nawet 90. 90. Dojechaliśmy tu stopem jakiś czas temu, no już minęło na pewno pół godziny. Jest duży ruch, ale jakoś się nie chcą zatrzymywać. Póki co jeden się zatrzymał, ale okazało się, że chciał kaskę. Jak powiedzieliśmy, że podróżujemy bez pieniędzy, to nie zabrał nas. Nagle powiedział, że plecaki się nie zmieszczą. No, pewnie chciał sobie coś dorobić. No, ale walczymy, no bo nie mamy innego wyjścia. Do przejechania około 1000 km, może troszkę mniej. I jedziemy na Rostów, tą trasą. Cały czas w tamtą stronę. Według mnie jest taki problem, że oni tu jadą za szybko. Chociaż jest szeroko, mogą wyhamować, ale jadą szybko, nie widzą nas bardzo, no nie widzą nas na dalekiej odległości i myślę, że nie chcą hamować. A druga rzecz jest taka, że jeśli jedzie sznur samochodów jeden za drugim, to nie mogą też tak nagle zjechać na pobocze. Nawet jakby ktoś chciał się zatrzymać, to nie może, bo jest przyblokowany od tyłu. Możliwe, że się zatrzymał, bo jak machałem, to przystanął. Dorenda poleciała, bo mieliśmy taką umowę, że ona odpoczywa, ja łapię. Okej, jedziemy. Dzisiaj nam towarzyszyły w nocy pieski. Tam jest ich cała banda, no. Takie są maluchy i matka, ojciec. Raz na czas któryś z tych większych szczeka, tam odgania, że się o siebie troszczą. A jesteśmy na takim wielkim, jebitnym parkingu z jakimś w ogóle prawie że supermarketem, galerią, no. Ale spaliśmy, słuchajcie, koło tych puszek. Wczoraj nam ochronnik mówi, idźcie spać koło puszek. A ja tak się w pierwszej chwili sobie myślę, no kurde, jakaś broń, no ale co, jakie? Nie, ja myślałam o puszce, no o puszce coli, a tylko puszce jakiejś coli, większej. No. A to przecież puszka to jest armata po rosyjsku. To się wyjaśniło. Mówi, idźcie tam koło puszek, będzie taki placyk i tam będzie trawa, tam możecie spać. No to dobrze. To poszliśmy. No ale spokojnie, spało się bardzo dobrze. A Dorenda poszła po wodę. Dostałaś wodę halal? Nie, bo poszłam do łazienki. Myślałam, że od razu pójdę, ale to oczywiście było płatne, to myślałam, nie trzeba, ale zapytałam, tam jest. Powiedziała, że jest pitna i tam jest sama obsługa. Aha, ale normalnie Więc mogłam od razu wypić i wziąć jeszcze jeden kubek. mogłaś dostać tą wodę, tak? Tak, bo tam są te umywalniki jeszcze zanim się wchodzi to samo. A, Więc pytałam, czy można wziąć. I tam jest woda pitna w tych umywalnikach. I dobra jest ta I to woda? jest ta sama co w halalu oczywiście. Aha, No to jest ta sama co wczoraj dostaliśmy u pani z pirożek. no dobrze. Czyli mamy wodę. Super. A ja ochraniam nasze plecaki tutaj, żeby nam pieski ich nie rozgrabiły. Widzicie, armaty wycelowane i tak jak ta droga tam prowadzi w tamtym kierunku, będziemy dalej łapać stopa w stronę Stawropola, a do celu mamy jakieś 700 km. Wczoraj przejechaliśmy Rostów nad Donem, jesteśmy 50-60 km za Rostowem, a z tej strony nie tak daleko jest Morze Azowskie. Gorąco dzisiaj? Tak, ale można wytrzymać na razie. Troszeczkę wiatru jest w samochodzie. Jedziemy samochodem z panem, który wiezie rowery. I coraz bliżej do celu. Teraz gdzieś, no niby do Stawropola jedzie, ale coś mi pokazywał, że gdzieś dalej, więc w sumie nie wiem, gdzie jest. Może mieszka w Stawropolu.
Stavropolu. W Stavropolu mieszka, ale jedzie Ale gdzie jedzie indziej. gdzie indziej chyba, nie? Tak. No właśnie. Więc zobaczymy, ale no, w każdym razie nam po drodze. Jesteśmy trochę przed Piatigorskiem. Już tutaj wysiedliśmy. Pan nas wiózł chyba 400 km. Teraz zostało na tej drodze 70 km. Przejdziemy tutaj przez węzeł i tam będziemy łapać. A tutaj już widać góry pierwsze. Jeszcze nie sam Kaukaz, ale już Przed górze, po górze Kaukazu. Musimy przejść ten węzeł. Tutaj jest taka droga przez obwodnicę, więc przejdziemy te 500 metrów. Tam zresztą jest chyba jakieś zwężenie, może będą jechać wolniej i tam się ustawimy. I znowu jesteśmy kawałek dalej. Złapał nas niewielki deszczyk. No i stoimy, łapiemy. Dosłownie zostało nam 50-60 km do skrętu i już jedziemy w tamtym kierunku, wtedy prosto w góry. Już wyjeżdżamy z trasy federalnej, kierujemy się jedną, jedyną doliną pod Elbrusa. По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд uchodит от wrogów. Super stopa złapać, ponieważ wyjechaliśmy przed mineralne wody, tam był taki duży rozjazd dróg, jakaś droga objezdna, miasto, obwodnica, plus jakaś przez miasto i tam nas gość wysadził. Staliśmy dosłownie 10 minut i zatrzymał się chłopak, mówi, że jedzie tutaj, czyli pod Elbrusa, po swoich znajomych, jutro zjeżdżają na dół, także dojechaliśmy do samego celu. w Terskole jesteśmy. W Terskole jesteśmy. To już jest dobra godzina, jest 19. Zaraz znajdziemy jakieś miejsce dla namiotu i już będziemy się ogarniać przy namiocie. Грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз. Через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат.